Cześć, tu trener GIS. Witajcie na moim nowym vlogu GIS. Dzisiaj zajmę się wtyczką Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, dzięki której będzie można pobierać dane o działkach do programu QGIS. Oczywiście zajmujemy się QGIS-em cały czas na tym kanale. I zobaczcie, tu jestem na stronie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. I jest tutaj taki krótki opis tej wtyczki oraz kilka screenów. I dzięki tej wtyczce będziecie mogli pobrać według obrębów działki, dla całego obrębu na przykład, albo według listy działek, którą macie w Excelu. Wkleja się tą listę działek, no i po prostu się po identyfikatorach tych działek pobiera te działki. Już ile razy powiedziałem działki, ciekawe w tym czasie. No i można wskazać na mapie i wtedy z tego obszaru, który wskażecie, albo z widoku pobierzecie te działki. Dobra, to idziemy do QGIS-a. Ja tutaj sobie wcześniej przygotowałem warstwę z granicami gmin województwa śląskiego, no i coś dla Częstochowy sobie pobierzemy. No ale żeby pobrać te działki i chcemy użyć tej wtyczki Gugiku, no to musimy ją pobrać najpierw, nie? I zainstalować. Czyli idziemy do wtyczek, zarządzanie wtyczkami. Chwilę czekamy i tutaj zobaczcie, już sobie przed chwilą to sprawdzałem oczywiście tą wtyczkę, czy jest, no to więc wystarczy wpisać we wszystkich Gugik, tak, ja nawet Gugi ja wpisałem. I zobaczcie, jest tutaj wtyczka pobierz dane Gugik. Na razie póki co niecałe 1000 pobrań, no bo ona jest sprzed kilku dni, dokładnie z 16 lutego, a dzisiaj mamy 19 luty, no nie? Czyli zobaczcie, klikam. Zainstaluj wtyczkę, no ja muszę przeinstalować, bo już ją przed chwileczką dosłownie zainstalowałem. Ale zobaczcie, no jakby nie było, że jakby ktoś był pierwszy raz w ogóle i chciał tylko pobrać wtyczkę, no to zobaczcie, wpisujecie we wszystkich Gugik, znajdujecie ją tutaj, pobierz dane, no i po prostu zainstaluj wtyczkę. Klikam, cyk, jest już, dokładnie, zainstalowana. Co prawda ikonka mi się nie podoba, bo czerwony kolor tej ikonki jest tutaj, widzicie? A wszystko co czerwone w QGIS-ie kojarzy się z jakimś błędem, no nie? No ale dobra, zobaczymy, może nie będzie błędów. Klikamy pobierz dane Gugik, czyli tą nazwę tej wtyczki z ikonką czerwoną, klikam i pojawia się tutaj panel. Zobaczcie, on się tutaj pojawia. Możemy go zadokować, przesuwając. A taka ciekawostka jest, jak ja ją pierwszy raz zainstalowałem, znikły te zakładki moje, które miałem wcześniej. Wiecie, co można zrobić wtedy? Klikacie na ten kwadracik raz i drugi raz i one wracają. Ewentualnie F11, no ale to też zależy od konfiguracji waszej klawiatury. Więc ten kwadracik zawsze działa tutaj, nie? Koło X, cyk i wtedy wracają wszystkie zakładki. Dobra, jesteśmy tutaj, więc ja teraz wybieram Częstochowę, czyli województwo śląskie. Powiat oczywiście Częstochowa, nie Częstochowski, gmina Częstochowa. No i tutaj jakiś losowy, bo nie znam numerów tych obrębów, jest dużo ich. No to wybieram, cyk na przykład, no nie? Czyli wybrałem obręb 165 i tak naprawdę klikam pobierz granicę z PRG tego obrębu. Zobaczycie, to jest taki, nieduży w sumie obręb, bardzo mały tak naprawdę, więc tu bardzo szybko pobiorą się do działki. Zobaczmy, klikam pobierz działki. On mówi, że może to zająć dużo czasu, ale jak kliknę, nie kasuje nic, zobaczcie, 136 obiektów pobrało naprawdę bardzo szybko. Więc ta wtyczka, naprawdę pobiera bardzo szybko te działki, jeżeli chcecie tylko z jednego, albo z dwóch, albo z trzech obrębów. Zobaczcie, ja tutaj wybiorę jeszcze jakiś inny losowy obręb, 154. Pobierz granicę, może być trochę większy. Prawdopodobnie jest trochę większy, no i pobieramy działki z tego. I zobaczcie, cyk, klikam. Tak naprawdę było jeszcze mniej działek, tylko muszę dać poniżej działek ten obręb, no i zobaczcie, może wyłączę po prostu obręb i działki się domyślnie, bo jest w ustawieniach, domyślny styl działek jest włączony, no to one są takie niebieskie i ikonki też są niebieskie z białą obwolutką. Tak to wygląda. No i zobaczmy, co jest w tabeli atrybutów tych działek. No macie ID działki, potem numer samej działki, numer obrębu, numer jednostki administracyjnej. Nazwę obrębu, tutaj jest akurat liczbowa nazwa obrębu, tak, numerkami jest pisana, no i nazwa gminy, data 18, dzisiaj 19, więc z wczoraj są działki, no i tu widzę akurat, że nie ma dla Częstochowy, ale też jest klasa użytki, Egipt, grupa rejestrowa, czyli kto jest właścicielem działki, oczywiście grupa, nie że dokładnie, konkretnie ktoś. Pole ewidencyjne też jest puste, więc jakbyśmy na przykład możemy sobie wybrać jakieś inne miasto. Zobaczymy Rybnik. Tutaj Rybnik i obręb. Kamień na przykład.
Tutaj pobiorę granicę z PRG. Tutaj jest trochę więcej, domyślam się, granic i zobaczymy. Klikam. No i teraz jestem bardzo ciekawy. Ile sekund pójdzie? O, tu już idzie normalnie procentowo. Teoretycznie pisało 3 minuty, ale zobaczcie, 400 działek. Jak szybko poszło? No dosłownie kilkanaście sekund. I zobaczmy w tabeli atrybutów, a niestety... O, jest, ciekawostka, że nie na całym obszarze... To jest jeszcze kolejna, zobaczcie, ciekawostka. Ja tak naprawdę, wcześniej tego nie zauważyłem, ale teraz dopiero, dobrze to zrobiłem dla innego miasta. Te działki się zapisują w jednym pliku tymczasowym, który się nazywa działki, czyli w sumie podobnie jak we wtyczce GIS Support. Jak tam się pobiera te działki pojedynczo, no to one się wtedy też w jednym pliku zapisują tymczasowym, a tutaj też, patrzcie, Częstochowa, a teraz poszedłem do Rybnika, no i faktycznie Rybnik jest, no i tutaj zobaczcie, jest kolumna w nazwie oczywiście gminy Rybnik i tu mamy klasę użytki EGIP oraz grupę rejestrowa i tu pole ewidencyjne, więc tu macie tak naprawdę wszystko wypełnione. Więc niektóre powiaty mają więcej informacji, no to już też oczywiście zawsze wiedziałem, ale w sensie zawsze, jak tak sobie testuję w różnych miejscach w Polsce podczas szkoleń, no i zobaczcie, akurat w Rybniku są te informacje, no nie? No i żeby to było na stałe zapisane, no to po prostu musicie zrobić prawym przyciskiem eksport, zapisz obiekty jako, no i zapisujecie po prostu jako geopaczkę. Jeśli chodzi o warstwę działek. I teraz jeszcze Wam pokażę identyfikatory. No tutaj musicie mieć włączonego jakiegoś Excela. Ja sobie tam wcześniej przygotowałem jakieś losowe działki i zobaczcie, tylko kolumnę z pełnym kodem działki, czyli tak naprawdę albo kod TERYT, albo ID działki to się nazywa wtedy. Kopiuję tę kolumnę i tak naprawdę tutaj wklejam, cyk. No nie? I zobaczcie, klikam pobierz i te 9 działek dokładnie po chwili mi pobrał. No aha, tylko teraz dalej cały czas w tym samym tym. No to jest teraz minus, prawdę mówiąc, bo jak tu powiększę to warstwy, no to mam, zobaczcie, ten Rybnik na południu i Częstochowę. A ja już też sprawdzałem te działki, które były z tego kodu, z tego listy kodów, tych 9 kodów działek, no to one się tutaj pokazały. Więc jakbym chciał tylko te zapisać działki do nowej warstwy, no to musiałbym zaznaczyć je, nie? Czyli tutaj klikam, zaznaczam i zobaczcie, one się w tabeli zaznaczą, jak tutaj przeciągnę tym przyciskiem, przesuń zaznaczenie na górę, pojawią się tutaj te działki dokładnie na żółto i jeżeli chcecie je skopiować do nowej warstwy, tylko te działki, no to klikacie prawym przyciskiem myszy, eksport i tutaj ta opcja, zapisz wybrane obiekty jako. No i wtedy po prostu tutaj oczywiście zapisujecie geopaczka, tutaj szukacie miejsca na dysku, żeby tam wpisać nazwę na dysku, czyli przeglądaj, no i po prostu dajecie OK i macie nową warstwę z działkami. Dobra, tutaj jeszcze macie opcję kolejnej zakładki, trzeciej zakładki już wskaż prostokąt na mapie, czyli klikam na to. Przypuśćmy teraz trochę większy prostokąt zrobię, taki. I on z tego obszaru od razu pobiera działki i wczyta je na mapę. O, patrzcie, prawie 2000 działek, jak szybko pobrał, więc moim zdaniem to jest, jeżeli chodzi o działki obecnie, to jest najszybsza wtyczka do pobierania działek. Bo wtyczką GIS Support ze wskazania obszaru to bardzo długo się pobiera, a tutaj 2000 działek naprawdę w mig to jest, więc to jest jakby duży plus tej wtyczki, bo tak myślałem sobie, po co nowa wtyczka, a się okazuje, że jednak dobra do takich obszarów większych, ale nie mówię całej gminy, bo całą gminę to można WFS-em pobrać, prawda? Ale tutaj takich trochę większych obszarów niż jedna ulica na przykład, pół miasta na przykład jak potrzebujecie, no to można tak wskazać i już, nie? Bo jakbym teraz jeszcze tutaj jest ta opcja pobierz z widoku, to zobaczcie, jakbym tutaj na granicy tych kilku gmin, może nie aż tak, tak i zobaczymy. Pobierz z widoku i zobaczymy ile teraz będzie. Prawdopodobnie 20 000 działek na oko i nic nie kasuje. Zobaczcie, to tak idzie jak powinno iść. Tu jest 4%, teoretycznie 3 minuty pokazuje, ale przed chwilą też miałem prawie 3 minuty i nagle zrobiło się, że wszystko pobrało. Ja teraz specjalnie nie będę zmniejszał, no chyba, że potem jak będzie faktycznie te 3 minuty, żeby nie przedłużać aż tak, to utnę, ale powiem Wam z ręką na sercu, ile to szło. Dobra, to ja wtedy sobie sprawdzę na liczniku w filmie, bo może faktycznie akurat teraz, jak na złość, wiecie,
No, pokazuje cały czas 9:40 za 3 minuty. Jak najeżdżam tutaj na te procenty, no nie? Dobra, no to po prostu czekam albo po prostu przyspieszę i zobaczycie mnie, jak tak niby sobie ruszam głową, coś mówię, nie? A tak naprawdę nic nie mówię. Dobra, już nic nie mówię. Zobaczcie, to jest 50 000 działek. Ja myślałem, że to będzie 40 parę tysięcy, a jest to 50 000 działek. No to, ale przyspieszył troszkę, więc było około 3 minut. Ja oczywiście też tutaj przyspieszyłem ten filmik, tylko jedną rzecz zobaczę. Jak tutaj miałem te działki już wcześniej pobrane, a one się wrzuciły do tego samego pliku, no nie, tej samej warstwy, to zobaczę, czy tutaj będą 2 razy te same działki. Bo miałem zaznaczone jest. Jednak nie, zobaczcie, czyli te działki, które wcześniej były, a tak się teraz zastanawiam, czy to na przykład nie przedłużyło trochę pobierania tych działek, bo on potem musiał je sprawdzić, czy ich już nie ma na tym. No nie, bo zobaczcie, tutaj nie ma, nie pokazuje mi się 2 działki, a jeszcze raz tym zaznaczę, czy przypuśćmy odznaczę i tym zaznaczę. No, 1 działka się zaznaczyła, więc on jak już miał w tej samej warstwie te działki, to po prostu ich nie podmieniał. No tylko się, patrzcie, tylko jedną rzecz się zastanawiam, bo no tu są wszystkie o nie, są też przerwy w tych działkach, ciekawe. Pytanie, czy no nie, to jest na środku tego zasięgu, więc raczej powinny być wszystkie działki, no chyba, że, no ale nie, tutaj są przerwy. Pytanie, czy po prostu to są działki, które by poza jakby nie, no tutaj tak myślę, że końcówka wychodziła ich poza, no to wtedy się nie wczytało, no ale to byłoby bez sensu. W sensie końcówka poza widokiem byłaby. No i dobra, no okej, przetestowałem, fajnie to działa, już nie tak szybko jak myślałem, ale to tak naprawdę było 50 000 działek, więc w sumie w 3 minuty 50 000 działek to nie jest tak źle. On to, pamiętajcie, zapisuje wszystko do jednego pliku, który się nazywa działki po prostu. No i patrzcie, jest te 50 427, czyli dodał kolejne działki do tych, co wcześniej pobrałem, no nie? Bo tam było 5000 chyba, nie? W tych poprzednich, to tak szybko mi pobrał, albo 3000, no już w liczbach to nie pamiętam dużo rzeczy. No ale patrzcie, tu jednak no, w tej Częstochowie Mstowie nie ma w ogóle klasy użytków. No nie tak jak tutaj widać jest pusto. I Brzyż, no gmina Mstów, Olsztyn gmina, Rędziny nie ma nic. Dopiero w Częstochowie pojawia się non, ale to i tak nie jest informacja, że jest w sensie, że coś tam jest. Dopiero potem w Rybniku, co było wcześniej, widzieliście pobrane. Dobra, o tu widzę, że mi się zaraz wyładuje komputer, więc szybko za chwileczkę kończę, bo tak naprawdę tu już nie ma za dużo do mówienia. Obręb, czyli tu wpisujecie numer obrębu, numer działki to pojedynczo, no a tu ustawienia możecie sobie odznaczyć, na przykład jak nie chcecie klasy użytków albo grupy rejestrowej, chociaż to zawsze fajna jest informacja. No i na koniec zapraszam Was oczywiście na zapisywanie się do mojego newslettera. Staram się w poniedziałki o 18 wysyłać mojego newslettera. Na razie jest kilkadziesiąt osób zapisanych, no ale zapraszam też ciebie, nie? Dobra, to dzięki, że oglądaliście. Oczywiście link do newslettera, do zapisu newslettera będzie w opisie. Także dzięki, że oglądaliście, trzymajcie się i do następnych vlogów GIS. Cześć!